Spośród bogactwa produktów, które oferuje natura, owoce stanowią ważny element zdrowego odżywiania. Są bowiem źródłem niezbędnych witamin, składników mineralnych, błonnika oraz antyoksydantów. Niektóre owoce wyróżniają się jednak szczególnymi właściwościami, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia. Dlatego pokusiłem się o stworzenie rankingu najzdrowszych owoców, które ze względu na swoje wyjątkowe walory dobrze aby znalazły się w naszej diecie. Na pierwszym miejscu w rankingu najzdrowszych owoców zamieściłem czarną porzeczkę. Spośród wszystkich owoców, które są powszechnie spożywane w formie świeżej, czarna porzeczka jest najbogatszym źródłem witaminy C. W 100 gramach owoców, czyli 2 dużych garściach, znajduje się aż 180 mg tego składnika. Stanowi to 200% dziennego podstawowego zapotrzebowania na witaminę C. Wspominam o witaminie C, ponieważ pełni ona szereg ważnych funkcji w naszym ciele. Dla przykładu bierze ona udział w produkcji kolagenu, który odpowiada za dobrą kondycję naszych naczyń krwionośnych, skóry, włosów, kości i stawów. Ponadto usprawnia ona wchłanianie żelaza niechemowego pochodzącego z produktów roślinnych. Do tego mało kto wie o tym, że witamina C skutecznie obniża poziom kwasu moczowego we krwi, którego nadmiar zaburza nasze zdrowie metaboliczne. Jeśli zaś chodzi o konkretne efekty kliniczne, to badania pokazały, że spożywanie naturalnych produktów bogatych w witaminę C wiąże się z mniejszym ryzykiem zachorowania na depresję średnio aż o 28%, mniejszym ryzykiem złamań kości o 27%, udaru mózgu o 19%, a także niektórych nowotworów, w tym raka płuc, o 18%. Poza tym badacze zauważyli, że osoby, które dostarczają duże ilości witaminy C wraz z pokarmem, rzadziej aż o 21% umierają przedwcześnie z powodu chorób układu krążenia. Ponadto eksperci wykazali, że u osób, które spożywają duże ilości witaminy C, rzadziej rozwija się zaćma oraz cukrzyca typu 2. Do tego badania przeprowadzone bezpośrednio z wykorzystaniem czarnej porzeczki pokazały, że owoc ten łagodzi sztywność tętnic, obniża ciśnienie krwi, spowalnia utratę kości u osób starszych, a ponadto obniża przewlekły stan zapalny i chroni cholesterol LDL przed szkodliwym utlenianiem, przez co można jej przypisać działanie przeciwmiażdżycowe. Do walorów zdrowotnych czarnej porzeczki zaliczam też to, że jest ona dobrym źródłem potasu, o którym jeszcze dzisiaj powiem i którego to zawiera w ilości około 320 mg. Ważną informacją do zapamiętania jest również to, że czarna porzeczka obfituje w silne przeciwutleniacze o nazwie antocyjany, do których jeszcze wrócę w dalszej części materiału. Poza tym czarna porzeczka zawiera bardzo wysokie ilości błonnika, bo w 100 gramach mamy go aż 8 gramów. Na drugim miejscu znalazły się jagody. One z kolei są jednym z najlepszych źródeł pokarmowych antocyjanów, o których przed chwilą wspominałem. Właściwie biorąc pod uwagę zwyczajowe spożycie owoców, to właśnie jagody dostarczają nam najwięcej tych związków. Tym składnikom zawdzięczamy zaś bardzo wiele. Literatura fachowa pokazuje, że antocyjany usprawniają przepływ krwi w naczyniach krwionośnych, przywracają równowagę pomiędzy cholesterolem HDL a LDL, a także obniżają poziom trójglicerydów. W efekcie działają przeciwmiażdżycowo i jak udowodnili badacze, dostarczanie wysokich ilości antocyjanów wiąże się z mniejszym ryzykiem pojawienia się zawału mięśnia sercowego o 32%, choroby wieńcowej o 17%, a do tego osoby, których dieta obfituje w te związki, rzadziej umierają przedwcześnie z powodu chorób układu krążenia. Antocyjany wykazują też pozytywny wpływ na gospodarkę węglowodanową. Mam tu na myśli to, że łagodnie obniżają poziom glukozy we krwi na czczo, zmniejszają insulinooporność, a także zmniejszają ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 średnio o 15%. Poza tym osoby, których dieta jest bogata w antocyjany, rzadziej, średnio o 22%, zapadają na raka jelita grubego. Ponadto antocyjany działają przeciwzapalnie, a także poprawiają pamięć i usprawniają funkcjonowanie mózgu, w tym chronią neurony w mózgu przed uszkodzeniami. Od siebie jeszcze dodam, że jagody zawierają stosunkowo mało węglowodanów, bo tylko 9 gramów na 100 gramów produktu. W tym miejscu chciałbym też powiedzieć, że jagody zajmują ex aequo drugie miejsce z jeżynami i borówkami, które zawierają bardzo podobne ilości antocyjanów. Ostatnie miejsce na podium zajęły maliny, również i one są wysoce zasobne w omówione przed chwilą antocyjany, choć zawierają ich nieco mniej w porównaniu do czarnej porzeczki, jagód, jeżyn czy borówek. Niemniej antocyjanów i tak jest na tyle dużo, że malinom możemy częściowo przypisać właściwości zdrowotne charakterystyczne dla tych składników.
Poza tym to, co warto wiedzieć o malinach, to to, że cechują się bardzo niską zawartością węglowodanów przyswajalnych, których mamy zaledwie około 5 gramów w 100 gramach owoców. Jednocześnie są doskonałym źródłem błonnika pokarmowego, którego poziom wynosi aż 6,7 grama. Do tego maliny zawierają też trochę witaminy C, bo około 26 mg. Zagłębiając się w prace naukowe możemy się też dowiedzieć, że maliny wzmacniają naszą odporność, a także obniżają poziom cholesterolu LDL, który sprzyja powstawaniu blaszki miażdżycowej. Tuż za podium znalazł się dość wyjątkowy owoc. Wyjątkowy dlatego, że cechuje się on bardzo wysoką zawartością tłuszczu, którego poziom wynosi około 15 gramów w 100 gramach owocu. Przy czym od razu zaznaczę, że mowa tu o zdrowych, jednonienasconych tłuszczach. Mam tu na myśli oczywiście awokado. Jako ciekawostkę przy okazji dodam, że w porównaniu do przed chwilą omówionych malin zawiera ono podobną ilość węglowodanów przyswajalnych, bo około 4 gramy, czyli bardzo mało, a jednocześnie ma on niemal tyle samo błonnika, bo 6,7 grama. Takie proporcje makroskładników sprawiają, że jest on bardzo dobrym wyborem dla osób zmagających się z cukrzycą. Poza tym wysoka zawartość tłuszczu i niski poziom węglowodanów sprawiają, że jest to najpopularniejszy owoc w diecie ketogenicznej. Mówiąc o awokado, warto wspomnieć też o tym, że owoc ten jest dość zasobny w potas, którego w 100 gramach znajduje się około 500 mg. Dla osób, które tego nie wiedzą, te 100 gramów to około 3/4 awokado. W ostatnich kilku latach powstało wiele prac dotyczących właściwości zdrowotnych samego awokado. Dla przykładu wyniki badania z 2022 roku pokazały, że osoby, które spożywają co najmniej 2 sztuki awokado tygodniowo, mają aż o 21% niższe ryzyko pojawienia się choroby wieńcowej. Z kolei z publikacji naukowej z 2023 roku możemy się dowiedzieć, że osoby, których dieta obfituje w awokado, cechują się o 17% mniejszym ryzykiem pojawienia się nadciśnienia tętniczego w porównaniu do osób, które rzadko sięgają po ten owoc. Na wysokim 5. miejscu znalazły się wiśnie. Również i one zawierają wysokie ilości antocjanów, o których dzisiaj już wspominałem, choć są to mniejsze ilości w porównaniu do czarnej porzeczki, jagód czy malin. Jeśli zaś chodzi o korzyści zdrowotne, to cechą charakterystyczną wiśni jest to, że wykazują one silne działanie przeciwzapalne, a to przekłada się na konkretny efekt kliniczny. Dla przykładu praca z 2013 roku pokazała, że wiśnie mogą w pewnym stopniu łagodzić dolegliwości towarzyszące osobom z chorobą zwyrodnieniową stawów. Myślę, że bardzo ważną informacją jest też to, że wiśnie są wielkim sprzymierzeńcem osób zmagających się z dną moczanową. A to dlatego, że jak pokazały przeprowadzone badania, spożywanie wiśni sprzyja obniżeniu stężenia kwasu moczowego we krwi, którego podwyższony poziom prowadzi do pojawienia się ataków wspomnianej dyny moczanowej i ogólnie zaostrza jej przebieg. Do tego warto wspomnieć też o tym, że wiśnie mają działanie hipotensyjne. Mówiąc konkretnie, badacze zauważyli, że ich regularne spożywanie prowadzi do obniżenia rozkurczowego ciśnienia krwi średnio o 2,3 mm rtęci. Omawiając działanie zdrowotne wiśni, należy powiedzieć też o tym, że spożywanie tych owoców powoduje wzrost stężenia melatoniny we krwi. Osobom niezorientowanym w temacie powiem, że melatonina to tak zwany hormon snu, czyli substancja, która reguluje rytm dobowy. Zresztą przeprowadzone badania dowiodły wprost, że włączenie wiśni do diety sprzyja poprawie jakości snu. Spodziewam się, że dla niektórych z Państwa pewnym zaskoczeniem może być to, że na 6. miejscu znalazł się arbuz. Myślę, że wielu osobom arbuz kojarzy się przede wszystkim z wysoką zawartością wody, a jednocześnie z tym, że poza wodą nie zawiera on cennych składników pokarmowych. Prawdą jest oczywiście to, że arbuz to niemal sama woda. Stanowi ona przeszło 91% masy owocu. Nie oznacza to jednak, że arbuz jest bezwartościowy. Poza tym, że jest dobrym sposobem na nawodnienie, to mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że zawiera on wyjątkowo prozdrowotny związek o nazwie likopen. Likopen to składnik z grupy karotenoidów, który jest głównie kojarzony z pomidorami i przetworami pomidorowymi, które to właśnie jemu zawdzięczają większość swoich walorów zdrowotnych. Jak pokazuje zaś literatura fachowa, arbuz zawiera o połowę więcej likopenu niż świeże pomidory. W uproszczeniu mogę powiedzieć, że jeden standardowy plaster arbuza zawiera tyle samo likopenu, co 4 średniej wielkości pomidory. O samym likopenie wspominam zaś dlatego, że według badań przynosi on wiele korzyści zdrowotnych.
Jak się okazuje, jest on przede wszystkim sprzymierzeńcem naszego układu krążenia. Eksperci zauważyli, że osoby, które dużo go spożywają, mają mniejsze ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową o 13% i udar mózgu o 17%. Poza tym rzadziej umierają one przedwcześnie z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Do tego można powiedzieć, że za sprawą likopenu arbuz w pewnym stopniu spowalnia starzenie się naszego ciała. A to dlatego, że hamuje on rozkład kości, który postępuje wraz z wiekiem, chroni skórę przed fotostarzeniem się i powoduje, że dłużej zachowuje ona lepszą kondycję, a do tego poprawia jakość nasienia u mężczyzn i zmniejsza ryzyko rozwoju choroby Alzheimera o 74%. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.doktorbartek.pl/dziennik. Kolejne miejsce w rankingu najzdrowszych owoców zajął granat. Owoc ten jest doskonałym źródłem przeciwutleniaczy w postaci polifenoli takich jak punika lagina, kwas punicynowy i kwas elagowy. Za sprawą tych składników granat wykazuje działanie hipotensyjne, czyli obniżające ciśnienie krwi. Badacze wykazali, że spożywanie go w wysokich ilościach skutkuje redukcją skurczowego ciśnienia krwi o 4,5 mm subartenci i rozkurczowego o 3 jednostki. W ostatnich latach powstały też prace, które dowodzą, że granat może poprawiać zdrowie metaboliczne, sięgając do prawdziwych przyczyn chorób. Mam tu na myśli to, że hamuje on stres oksydacyjny i przewlekły stan zapalny, czyli pewne niekorzystne procesy zachodzące w naszym ciele, które stanowią podłoże dla rozwoju wielu schorzeń. Do tego badacze zauważyli, że granat działa w pewien sposób na nas odmładzająco. Mam tu na myśli to, że poprawia pamięć u osób dorosłych i w starszym wieku, które zmagają się z łagodnymi zaburzeniami pamięci, jak również zmniejsza sztywność stawów i usprawnia ich funkcjonowanie u osób ze stwierdzoną chorobą zwyrodnieniową stawów. Z kolei najnowsze opracowania naukowe z 2024 roku pokazują, że granat łagodnie obniża poziom glukozy we krwi na czczo, redukuje poziom insuliny, zmniejsza insulinoporność, jak również obniża poziom enzymów wątrobowych u osób otyłych i z chorobami metabolicznymi, co oznacza, że usprawnia on funkcjonowanie tego narządu. Na 8. pozycji dzisiejszego rankingu znalazły się moje ulubione owoce, czyli truskawki. One również obfitują w związki o silnych właściwościach antyoksydacyjnych. Mam tu na myśli składniki takie jak antocjany, o których już była mowa, a także proantocjanidyny, kwas elagowy i elagotaniny. Poza tym truskawki są całkiem dobrym źródłem witaminy C, ponieważ w 100 gramach mamy jej około 60 mg i jednocześnie owoce te zawierają stosunkowo mało węglowodanów, bo we wspomnianej porcji jest to 7,5 grama. Zagłębiając się w literaturę fachową dowiemy się, że składniki obecne w truskawkach usprawniają przepływ krwi w naczyniach krwionośnych, a także działają przeciwmiażdżycowo. Ponadto truskawki, podobnie jak przed chwilą wspomniany granat, sięgają do przyczyn powstawania chorób i poprzez swoje właściwości przeciwutleniające hamują aktywność wolnych rodników, których nadmiar powoduje stres oksydacyjny w naszym organizmie. Poza tym również i truskawki w pewien sposób działają odmładzająco. W 2023 roku opublikowane zostały wyniki badań, które pokazały, że owoce te mogą być pomocne w łagodzeniu zaburzeń pamięci. Do wyjątkowo zdrowych owoców zaliczam również kiwi. W przeliczeniu na 100 gramów zawiera ono jeszcze więcej witaminy C niż przed chwilą wspomniane truskawki, bo 75 mg. Z tego też względu można mu częściowo przypisać właściwości zdrowotne charakterystyczne dla witaminy C, o których mówiłem na początku filmu, omawiając walory czarnej porzeczki. Poza tym przeprowadzone badania pokazały, że kiwi skutecznie obniża ciśnienie krwi u palaczy tytoniu, a do tego wykazuje pewne właściwości przeciwzakrzepowe. Przygotowując się do dzisiejszego programu, dotarłem też do informacji, które potwierdziły, że kiwi poprawia jakość naszego snu. Naukowcy zauważyli, że sięganie po 2 sztuki kiwi na 1 godzinę przed snem ułatwiło szybsze zaśnięcie, jak również zwiększyło jakość snu. Myślę, że dla niektórych osób ciekawostką może być z kolei to, że kiwi jest pomocne dla osób zmagających się z zaparciami. Mam tu na myśli to, że owoc ten poprawia konsystencję stolca i zwiększa częstotliwość jego oddawania, czyli łagodzi zaparcia. 10 najzdrowszych owoców zamykają cytrusy takie jak pomarańcze, grejpfrut, pomelo i mandarynka.
Jak to przystało na cytrusy, są to produkty bogate w witaminę C. Poza tym zawierają one stosunkowo dużo antyoksydantów z grupy polifenoli, takich jak naringenina i hesperydyna. W przypadku zaś pomarańczy warto wspomnieć też o tym, że zawierają one stosunkowo dużo folianów, czyli witaminy B9, która obniża poziom homocysteiny, hamuje rozwój choroby Alzheimera, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia, wzmacnia odporność, a także bierze udział w produkcji krwi. Przeprowadzone badania pokazały, że spożywanie cytrusów wiąże się z niższym ryzykiem zachorowania na nowotwory, w tym m.in. raka przełyku, żołądka, jelita grubego, piersi oraz płuc. Ponadto już kilkanaście lat temu ukazały się badania, które pokazały, że u osób regularnie spożywających owoce cytrusowe rzadziej aż o 50% rozwijają się choroby sercowo-naczyniowe. Z kolei w 2017 roku zespół japońskich naukowców dowiódł, że częste sięganie po cytrusy wiąże się z rzadszym występowaniem demencji. Na 11. miejscu umieściłem nieco mniej znany i rzadziej przez nas spożywany, ale wyjątkowo wartościowy owoc, jakim jest gujawa. Otóż również i ten owoc jest bardzo zasobny w likopen, o którym mówiłem w kontekście arbuza. Co prawda zawiera nieco mniej tego składnika niż arbuz, ale wciąż są to zadowalające ilości. Poza tym gujawa to doskonałe źródło wielu innych składników pokarmowych. W 100 gramach owocu, czyli w jednej sztuce, znajduje się aż 5,4 grama błonnika pokarmowego, 400 mg potasu, a także aż 230 mg witaminy C, czyli nawet więcej niż w czarnej porzeczce. Właściwie gdyby nie to, że brakuje badań bezpośrednio prowadzonych z wykorzystaniem gujawy, jak również z uwagi na ograniczoną dostępność gujawy w sklepach, to owoc ten zasługiwałby na nieco wyższe miejsce w niniejszym rankingu. Kolejne, czyli 12. miejsce przypadło jabłkom, przy czym od razu dodam, że najlepiej spożywać je wraz ze skórką. Jeśli zaś ktoś z Państwa obawia się pestycydów, to można odszukać mój poranny dziennik zdrowia, w którym podawałem, w jaki sposób skutecznie je usunąć z powierzchni skórki. W literaturze fachowej znajdziemy szereg prac, które dowodzą, że regularne spożywanie jabłek sprzyja wzrostowi cholesterolu HDL, który działa przeciwmiażdżycowo, jak również skutkuje obniżeniem CRP, co oznacza, że owoce te mogą być elementem diety przeciwzapalnej. Do tego naukowcy wykazali, że im więcej jemy jabłek, tym mniejsze ryzyko, że pojawi się u nas udar mózgu. Mało tego, zdaniem fachowców, częste jedzenie jabłek chroni nas przed przedwczesną śmiercią z powodu chorób układu krążenia. Do tego jabłka działają przeciwnowotworowo. Włączenie ich do diety wiąże się z niższą zachorowalnością na raka jelita grubego, piersi i płuc. Na 13. miejscu znalazł się czarny bez. Świeże owoce zawierają nawet 3-krotnie więcej prozdrowotnych antocyjanów niż czarna porzeczka, która zajęła pierwsze miejsce. Problem polega jednak na tym, że owoców czarnego bzu nie spożywa się na surowo, a głównie w postaci przetworów, które mają nieco niższe walory zdrowotne, choć wciąż są one bardzo wartościowe. Do tego owoce te nie są aż tak często przez nas spożywane. W każdym razie poza samą obecnością antocyjanów, przeprowadzone badania pokazały, że owoce czarnego bzu łagodzą objawy ze strony górnych dróg oddechowych, które pojawiają się w przebiegu przeziębienia i grypy. W jednej z prac jej autorzy napisali nawet wprost, że czarny bez może być bezpieczną opcją w leczeniu chorób układu oddechowego o podłożu wirusowym. Do tego znawcy fitoterapii wskazują, że owoce czarnego bzu znajdują zastosowanie jako skuteczny środek odtruwający i wspomagający usuwanie szkodliwych metabolitów z naszego organizmu. Tuż za czarnym bzem znalazła się aronia, która również jest doskonałym źródłem antocyjanów. Zawiera ich tylko nieco mniej niż owoce czarnego bzu. Do tego przeprowadzone badania pokazały, że jedzenie aronii skutkuje obniżeniem skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi. Ponadto obniża ona stan zapalny w organizmie. Ex aequo na ostatnim 15. miejscu w rankingu najzdrowszych owoców zamieściłem morele i melona. Pod względem wartości odżywczej owoce te są do siebie bardzo zbliżone. Zawierają one bowiem około 250 mg potasu w 100 gramach owocu, a do tego są dobrym źródłem pokarmowym beta-karotenu. Dodatkowo melon zawiera również zadowalające ilości witaminy C. Jeśli zaś chodzi o wspomniany beta-karoten, to warto wiedzieć, że jest to składnik, którego spożywanie w większych ilościach wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwoju choroby Parkinsona o 17%, osteoporozy o 13%, a także zaćmy o 11%. Poza tym z uwagi na fakt, że beta-karoten ulega częściowemu przekształceniu w naszym organizmie do witaminy A, to jego dostarczanie skutkuje wzrostem stężenia tej witaminy we krwi.
Mam nadzieję, że niniejszy ranking okazał się interesujący i że zachęci Państwa do częstszego sięgania po owoce. W przypadku zaś osób, które dotychczas nie miały okazji zapoznać się jeszcze z moim rankingiem najzdrowszych warzyw, to zachęcam, aby zrobić to teraz. Wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie, aby przejść do tego filmu. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.